Serwus moi drodzy, witam Was dzisiaj w odcinku o tej pięknej bestii, z którą już miałem okazję poznać się 2 lata temu przy okazji nagrywania i objazdu trasy wyścigu by Tomasz Marczyński w Skawinie, wtedy jeszcze edycja gravelowa, no bo teraz widzimy się na edycji szosowej, no ale nie o tym mowa. Rower, o którym marzyłem, że będę mógł go wziąć pod swoje skrzydła, pojeździć na nim, sprawdzić go i tak dalej. Ja dzisiaj chciałbym go pokazać w kontekście tatuśka 35+, z 2 dzieci, no i z jednym dużym problemem, który w wielu rodzinach się pojawia, czyli miejscem na rowery. Nie mam miejsca zarówno na gravela, jak i na szosę, jak i na rowery dla dzieci, rower dla żony. To zajmuje bardzo dużo miejsca. Czy ta bestia nadaje się jako all-rounder? O tym, że ten rower jest absolutną bestią w terenie, to wiadomo, potwierdzam, ale jednocześnie, czy ten rower nadaje się jako rower szosowy, na którym jesteśmy w stanie poszaleć na wyścigu i na naprawdę mocnej ustawce? Jeżeli nie masz czasu na oglądanie całego odcinka, odpowiem już teraz. Tak, ten rower jest bestią, oczywiście zarówno w terenie, ale również na szosach. A jeżeli chcesz posłuchać dalej, na czym go testowałem, jak go testowałem, no to proszę zostań na cały odcinek. No i co, nie owijam, lecę do studia i tam poopowiadam Wam o wszystkich elementach tego roweru. No i moi drodzy, jestem troszeczkę w innym klimacie, w innym miejscu. No i tutaj spokojnie mogę Wam opowiedzieć o charakterystyce roweru w konfiguracji gravelowej, jak i tej szosowej. Najpierw zacznę od wersji gravelowej. No i tutaj rower był złożony na kołach 34, oczywiście Black Incast, na oponach Goodyeara konektorach. Oglądając opony na starcie, zanim zacząłem na nich jeździć, obawiałem się, że będą dosyć śliskimi oponami przy wyjazdach z jakichś kolejn, a z racji tego, że wypożyczałem rower na specyficzne warunki, bo wiedziałem, że będzie dosyć błotniście w okresie, kiedy będę testował je w głównym założeniu gravelowym. No i moje obawy były zupełnie niepotrzebne, bo okazało się, że zarówno na mokrych warunkach, jak i na suchym terenie opony kleiły naprawdę świetnie. Napęd, jaki był założony w tym rowerze, to oczywiście SRAM w wersji ETAP XPLR, z przodu BLAD 44, a z tyłu standardowo 1044. No i właśnie to stanowiło największy problem tego roweru w takiej uniwersalnej wersji szosowo-gravelowej, ale o tym za chwilę. Ogromnym smaczkiem w tym napędzie był dodatkowy wózek Ceramic Speeda, który prezentował się i po prostu przepięknie. Ja jestem ogromnym fanem wózków Ceramic Speeda, tego jak one wyglądają. Czy jestem w stanie poczuć różnicę w pracy? Ja raczej nie, natomiast cały napęd działał naprawdę fenomenalnie. Kierownica Black Inca 40/100. Odczucia dotyczące jazdy na tym gravelu są po prostu wyjątkowe, obłędne, wspaniałe. Miałem okazję ten rower testować w kilku warunkach. Po pierwsze, pożyczyłem go z ProBikes przede wszystkim na wyścig, lokalny, mały wyścig w Jaworznie, żeby sprawdzić i zmotywować się do tego, żeby rzeczywiście pocisnąć na tym rowerze tyle, ile jestem w stanie. I nie będę komentował swojego wyniku, bo w mojej obecnej formie ten wynik nie jest oszałamiający, natomiast chciałem się doprowadzić do tego, żeby ten rower poczuć przy ekstremalnym zmęczeniu, jechać w 5. strefie jak najdłużej i zobaczyć, jak w takim momencie ten rower będzie się prowadził. I to jest naprawdę kosmos. Rower, mimo tego, że wyścig był poprowadzony po mocnych gruzach, przelatywał po kamieniach, w sekcjach, gdzie było mnóstwo błota, dawał sobie świetnie radę. Na piaskach również ja nie odczuwałem jakichś wyjątkowo dużych trudności. Prowadził się naprawdę wybornie. Poszedłem z tym rowerem również na przejażdżkę z moją córą. Tempo kompletnie rekreacyjne, 10-13 na godzinę. Bałem się, że ten rower będzie, jakby to określić, zbyt profesjonalny na takie codzienne użytkowanie. Że będzie za sztywny, że będzie po prostu fizycznie niewygodny. Nic bardziej mylnego. Przejechałem się z własną córą w zwykłym dresie, normalnie ubrany i okazuje się, że rower naprawdę w takiej rekreacyjnej jeździe też sprawdza się bardzo przyjemnie. W tym kontekście dzisiejszego odcinka jest to niezwykle ważne, bo
ten rower to jest rower dla osoby, która robi bardzo różne rzeczy z 2 kołami. Zdarza się, że właśnie wychodzę ze swoimi dziećmi na przejażdżkę rowerową, zabieram rower na wyjazdach po to, żeby wyjechać po bułki, no ale też wykonuję treningi na szosie i na oczywiście czasami gravelu, albo inaczej, bardzo chciałbym wykonywać treningi na gravelu. No i właśnie to była trzecia okazja, żeby ten rower przetestować. Zwykły, klasyczny trening solo, wyjście w dobrych warunkach, czyli w lesie już było dosyć sucho. Chciałem się przejechać i sprawdzić, jak podczas interwałów ten rower będzie się zachowywał. W momencie, kiedy robiło się wyboiście, kiedy kamienie powodowały, że ten rower dosyć mocno się rzucał i tak mimo tego wszystkiego rower utrzymywał się świetnie w linii. Ta jego aerodynamika daje ogromne plusy przy prędkościach powyżej 33 na godzinę. Naprawdę czuć, jak ten rower się nagle zaczyna stabilizować, jak powietrze zaczyna go utrzymywać w odpowiedniej pozycji. Ten rower chce, żeby naprawdę na nim zasuwać. Nagle te granice przekroczenia 33-32 km na godzinę zaczynasz mocno czuć. Drugi zestaw kół, który dostałem od Marsa, też był budowany właśnie na 34, na kołach bardzo allroundowych. Jak wejdzie się w specyfikację i przeczyta się o tych kołach, one są dedykowane teoretycznie do gravela, ale świetnie się też sprawdzają jako koła szosowe. Nie są najlżejsze, to na pewno, natomiast przy założonej gumie 32 z Pirelli P0 Race, no naprawdę ten rower pokazał swoje drugie oblicze. Oblicze, którego nie byłem pewny, spodziewałem się go, no i nie zawiodłem się. Zrobiliśmy z Marsem 2 mocne treningi. Tempo całego przejazdu wynosiło ponad 34 km na godzinę, całego treningu. One nie były wyjątkowo długie, 1,5–2 godziny. Dało się poczuć, jak ten rower zachowuje się właśnie w takich prędkościach, kiedy aerodynamika roweru daje się we znaki. Możemy ją odczuć, po co została stworzona. Nie spodziewałem się, że ten rower będzie się prowadził aż tak stabilnie na szosie. Troszeczkę przypomina mi on w budowie mojego Luka 795 Blade RS, natomiast tutaj daje się mocno odczuć różnicę, to znaczy Fartor mniej chce zmieniać tor jazdy. Różnice na pewno mogły robić i na pewno robiły koła, bo tutaj miałem założony niski stożek, który teoretycznie powinien powodować to, że rower będzie bardziej zwrotny, ale jednocześnie te koła są dużo cięższe. Opona 32 w stosunku do mojej 28 też na pewno zrobiła robotę, no i muszę przyznać, że ten rower był dużo bardziej stabilny podczas wysokich prędkości, ale również w tych prędkościach niższych, kiedy wyciągałem telefon, wyciągałem GoPro i zaczynałem sobie nagrywać jakieś materiały na storki, reelsy i tak dalej. Rower ma taką typową charakterystykę roweru aero, chce jechać na wprost, balansem ciała nie jest tak łatwo go wyprowadzić z toru jazdy, z linii jazdy. Oczywiście da się nim łatwo sterować, ale wymaga to trochę innego balansu, innego podejścia do prowadzenia roweru. Największą bolączką był przede wszystkim napęd. W tym wypadku jest niestety napędem dla mnie zbyt trudnym. Mam za słabą nogę na to, żeby pracować z takim napędem i pewne przeskoki pomiędzy niektórymi zębatkami powodowały, że kadencja naprawdę mocno się zmieniała i żeby utrzymać prędkości, no trzeba było po prostu mocno przekręcić, z niższej kadencji wbić się na wyższą. Jeżeli ktoś ma mocną nogę, no zdecydowanie będzie to dla niego prostsze niż dla mnie. W wypadku, kiedy myślimy o rowerze allroundowym, trzeba też brać pod uwagę ustawienia tułowia. W tym wypadku ustawienie z długością mostka kierownicy monokokpitu setki i 40 szeroki, na pewno musiałbym pomanewrować odległościami i najprawdopodobniej zdecydowałbym się jednak na dłuższy kokpit, taki, który dawałby mi większy komfort na szosie.
Sam osobiście jeżdżę na 110 i takiej długości też bym szukał w przypadku Allroundera. Jednak wolałbym mieć pozycję troszeczkę wydłużoną w terenie, jeżdżąc w gravelowo, nie mieć jej aż takiej zwrotnej, łatwej do podbicia przedniego koła, podskoku i tak dalej, do zmiany szybkiej kierunku jazdy. Ja by jednak chyba przerzuciłbym troszeczkę dłuższy monocockpit, jak wspomniałem wcześniej, i na gravelu również wydłużył tę pozycję, tak żeby zarówno w terenie, jak i na szosie czuć się komfortowo, kiedy jeździ się z wyższą prędkością. W przypadku tych treningów z Maxem, kiedy jechaliśmy w okolicach 40 na godzinę, czułem, że jestem za mocno zgięty. Żeby mieć w 100% komfort, na pewno musiałbym trochę obniżyć rower, i przede wszystkim go troszeczkę wydłużyć. Czy ten rower nadaje się? Jak Wam wspomniałem na samym początku filmu, moim zdaniem jest naprawdę bestią zarówno w terenie, jak i na szosie. Elementem, który na pewno bym wymienił, to jest napęd. Ja jednak jako osoba z trochę słabszą nogą jeszcze w tej chwili pozostawiłbym napęd 2x11, 2x12. Dużo łatwiej zmieniać przełożenia, nie ingerując tak mocno w kadencję i daje to na pewno duże ułatwienie dla osób troszeczkę słabszych. Zwłaszcza, że prędkości maksymalne na tym napędzie też nie są takie, jakie chciałbym, żeby były w przypadku na przykład zjazdów, więc szukałbym troszeczkę innego rozwiązania, jeżeli chodzi o napęd. Wspomniałem Wam wcześniej o kokpicie, to jest druga zmiana, a coś więcej? Wiadomo, koła, ale tutaj jeździłem na tym samym zestawie kół, tylko z innym ogumieniem, właśnie po to, żeby mieć obraz tego, jak ten rower zachowuje się na tym samym zestawie, zarówno na szosie, na gravelu, jak i na szosie. Poza tym chyba nie ma elementów po takim okresie testowania, czyli po 2 tygodniach jazd, które teraz wpadałyby mi do moich myśli. Faktor Ostro Gravel okazuje się być też naprawdę świetną szosą, świetnym allrounderem i osoby, które będą poszukiwały takiego rozwiązania, na pewno powinny brać ten rower pod uwagę. O cenie absolutnie nie będę dyskutował. Jednych stać na malucha, innych stać na Ferrari. To nie jest miejsce do tego, żeby o tym dyskutować, ale to miejsce na pewno zachęca do dyskusji na temat innych allrounderów, innych rowerów, które mogą Wam przychodzić do głowy dla tatuśka w wieku 35+, który ma problemy w mieszkaniu z trzymaniem roweru dla całej rodziny. No i co? Wracam z powrotem na zewnątrz. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Ogromne podziękowania dla ProBike za pożyczenie roweru i możliwość testowania go w warunkach naprawdę mocno bojowych. Dzięki chłopaki. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, subskrypcja, łapa w górę. Ja Wam ogromnie dziękuję i widzimy się przy okazji następnego odcinka. Miłego dnia, trzymajcie się. Strzałeczka!